Dobra, może mi się uda teraz. Coca Iced Tea. Niby jest Muzeum Coki tutaj. Było zamknięte ostatnio. Zapytam, czy jest po angielsku w ogóle. Tenemos una traducción en portugués. To fajna miejscóweczka. A mówiłem sobie właśnie herbatkę z Coki. Herbata z Coki. Zobaczymy, czy dobra. Jest też kawa z Coki. Herbata. Ale pan mi polecił, że najlepiej spróbować herbatę z ekstraktem, jeżeli jestem pierwszy raz w Boliwii. Także tak zrobiłem. Ale fajna miejscówka. Muzyczka super. Podoba mi się. Dostałem herbatkę od zielonej wróżki, jak absynt wygląda. No ciekawy jestem, jak to będzie w ogóle smakowało. Liście koki już żyłem oczywiście. To jest ekstrakt z liści i liście. Hrabia, niech się jeszcze zaparzy może troszkę. Jest jakaś ciekawostka. Ale liściuchy jak liściuchy. Szału nie ma, no zobaczymy. Nie będę tego słodził, żeby sobie nie zepsuć smaku, ale wypiję tak jak jest. Jak liście w ogóle, jak też liście konopi przemysłowej. Bardzo podobny taka samosieja. Ciekawe, czy mnie to w ogóle pobudzi w jakikolwiek sposób. Zobaczymy. Ale kolorek fajny. No i achievement jakiś tam odhaczony, herbata z Coki. No ładnie wygląda. Mam wrażenie, że ta herbatka z Coki delikatnie mi zmieniła świadomość. Taki jestem lekko otępiały. Ale może sobie wkręcam, ale ja generalnie nie wierzę w placebo. No ciekawe, ale pewnie zaraz przejdzie. A może to dlatego, że wstałem i to też tak działa, jak jest się na wysokości. No a może to Coca. Jak żyłem pierwszy raz, też mi zdrętwiała warga i usta i przez chwilkę się inaczej czułem. No ciekawe. Potem dam znać. Ostatnie śniadanko w La Paz i lecę dalej. Bardzo fajny hotel, polecam. Thank you, bye bye, all the best, ciao. Po pięknym czasie spędzonym w La Paz, w którym spałem 5 nocy i naprawdę dużo odpocząłem i dużo zwiedziłem, jadę w końcu dalej. Jadę w stronę granicy z Peru, jadę do boliwijskiego Copacabana, spędzę tam noc, a granicę przekroczę jutro. Także żegnam się z La Paz, ale Boliwii jeszcze nie mówię do wiedzenia, powiem dopiero jutro. Także piękne kolory jeszcze za mną, bardzo popularna miejscówka z parasolami, która prowadzi na market czarownic. Także macham Boliwii, macham La Paz i jadę przed siebie. Mam 147 km i 3 godziny jazdy z lekką przeprawą promową przez jezioro Tiki-Taka. Także to będzie jeszcze piękny czas w Boliwii. Trzymajcie się i trzymajcie kciuki. Hejo! Na szczęście z La Paz udało mi się wyjechać bez deszczu, a po deszczu mogło być trudno, bo są strome podjazdy, że masakra. Tam już widzę, że ostro pada. Samochody jadące z naprzeciwka używają wycieraczek, więc zatrzymałem się ubrać, póki jest sucho. No mam nadzieję, że nic mi nie przemoknie, oby tak było. No tak mnie boli oko, powiem wam, że to masakra jakaś. Jestem przekonany, że przez soczewkę. Już zakładałem ją w hotelu i było ciężko. Muszę umyć jakoś ręce prowizorycznie. No i po prostu założę nową. Mam 2-tygodniowe soczewki. Ale 5 dni dopiero mają, może maksymalnie tydzień, więc szkoda mi jej, no ale nie ma wyjścia. Mam nadzieję, że z tą nową też będzie ok.
boli. Właśnie przepływam przez cieśninę na jeziorze Titicaca. Jest to najwyżej położone jezioro na świecie, uprawnione do pływania statkami handlowymi. Według mojego czujnika jestem na wysokości 3793 metrów nad poziomem morza i właśnie przepływam barką razem z autobusem na drugą stronę. Także tak to wygląda. Nie wiem, czy to jest zasilane. No nie, są tu jakieś silniczki. Przez chwilkę się obawiałem, że tylko panowie tutaj wiosłami to napędzają, ale na szczęście nie. Także mamy tutaj silniki spalinowe i przeprawiamy się właśnie na drugą stronę. Mam 50 km do Copacabany, tej boliwijskiej, bo chyba też jest taka popularna plaża w Brazylii, ale nie jestem przekonany, muszę sprawdzić. I chyba każdy myśli o tamtej, jak wymawia się te słowa, a ja niedługo będę w boliwijskiej miejscowości Copacabana. Tam spędzę noc, co podobno też jest piękna, są tam jakieś kościoły, piękne budynki. Poczytam o tym troszeczkę więcej, jak tam dojadę i pokażę wam miasto. Oczywiście też zjem coś pysznego, bo już jestem bardzo głodny i dowiem się o tym coś więcej. Także płyniemy! Tak to wygląda, autobus. Ciekawe, raczej nie będę mógł do przodu jechać. Trzeba będzie nawrócić. No ale trudno, tych barek, powiem wam, jest tutaj dużo. Także przepływamy, super, udało mi się od strzała, w sumie nawet nie pytałem, ile to kosztuje, no ale muszę trzymać motocykl, żeby mi nie upadł i płyniemy na silniku spalinowym. No, autobus będzie na wstecznym wyjeżdżał, bo do przodu się nie da, no i wychodzi na to, że ja też, no tak to wygląda tutaj. No i tak sobie płyniemy przez Titicakę. Zawsze wymawiałem to błędnie, bo myślałem, że to jest Tiki-taka, a to jest Titicaca. No i motocykl się pięknie buja na ciśninie. Nieźle to wygląda, w ogóle na samym koniuszku jest ten motor. Także nie mogę spać, bo trzymam motor. ¿Cuánto que está? 30 bolivianos. 30? Sí. Mucho. ¿Por qué? ¿La para moto? To dużo, dużo. 3 dolary. No niesamowite, chłopy normalnie drzewkami tutaj sterują. A pomożesz mi? Stop, stop, stop. Momento, momento. Stop, stop, stop. Okej. Okej. Opa. Hola. ¿Cómo está? ¿Desde dónde vienes? Soy polaco. Polonia. Polonia. Un abrazo a la gente de Polonia, polaco. Polaco. Con mucho cariño. Muchas gracias. Hay una copa. Polaco. Hamburger za niecałego dolara. Jakaś tutaj jest kiełbaska, jajko, banan, buła, frytki. Super. I wanna see you on the coast now, and out the window with your guard down, pulling me into
for you. When you start to reveal nothing's really what you feel, I could've warned you. 'Cause I know, you know, I know you'll never let me go. You're such a smoke show, baby, when you burn low, weaving through my mind like a 70s Camino. You're such a smoke show, I can't seem to keep hold, dancing in the glow, just watching your smoke show. Muchas gracias. Bardzo fajny poczęstunek w hoteliku. Bananki, jakieś ciasteczka, woda, mate. Także bardzo miło i z Afriko. Parking prywatny. Motorek stoi i też niemożliwe, bo pierwsze drzwi od parkingu. Także coś niebywałego. A hotelik wyobraźcie sobie za 30 zł. Także rewelacja. Taki pokoik z łazieneczką prywatną. Także super. Dojechałem do Copacabany, czyli takiego miasteczka w Boliwii. To nie jest ta słynna plaża w Rio de Janeiro. Jest dosyć chłodno, 13 stopni. Jestem na wysokości 3800 metrów. Dzisiaj zrobiłem tylko 160 km, z czego 30 w deszczu, momentami bardzo silnym. Jestem trochę spięty, bolą mnie plecy. Idę przejść się po mieście, zobaczę co ma do zaoferowania. Mam do wydania 190 boliwianów, bo jestem 9,5 km od granicy z Peru. Także jutro wjeżdżam do nowego kraju. Hola. Idę coś zjeść. Zobaczę. Co zobaczę? Nie wiem co zobaczę. Miałem wrażenie, że to miasteczko wygląda troszeczkę ładniej, bo na zdjęciach rzeczywiście jest to coś ładniejszego. No a tutaj to tak bez szału, no, czerwona boliwijska cegła dosłownie wszędzie. Ale tak, jutro wjeżdżam do Peru, także muszę pozbyć się lokalnej waluty. I tu nie będzie takie łatwe wydać 190 boliwianów. Bo wyobraźcie sobie, że mój hotel kosztuje 80, czyli około 30 zł, a naprawdę warun jest świetny. Także idę się przejść po mieście i skorzystać z tego, co ma do zaoferowania. Tam życie, gdzie muzyka, tam słychać, że coś na żywo chyba gra, więc się przejdę, ale knajpka, którą mi polecali Państwo z hotelu, jest w drugą stronę. Jakieś pamiątki są, więc jak mi zostanie kasy, to wydam na pamiątki. Czy to jest prawdziwa lama? Hola. A cuánto cuesta foto? Foto. ¿Cuántas personas? Mogę dotknąć? Dos. Aquí viene amiga. ¿Es un otro lado? ¿Llama? Czyli to jest alpaka. Alpaca, alpaca. Alpaka. Buena. Abrazarla, abrazarla. Okej, so... O! Cześć, alpaczko. Alpaczko, chodź tutaj. O nie, jak się boi. Nie bój się, kici kici. Ale fajna. Pani handluje za 5 boliwianów, czyli $0,5 około za zdjęciem z alpaką. Okej. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. Buena suerte. No i za takie mamy jeziorko. Titicaca. Ciekawe, czy jest słone, czy słodkie, no ale chyba nie będę lizał. Zamówiłem sobie steczka z polędwicy za 20 zł. Ciekawe, jak będzie smakowało. Naprawdę bardzo dobra polędwiczka. Ciekawie podana, bo z innymi mięsami. Jakieś boczki, nie boczki. Zrobiona na well done. Ale pyszna. 55 boliwianów za to, czyli 20 zł około. No przepysznie to wygląda. Naleśniczek za 12 zł. Coś pięknego, coś pięknego. No to bailando się nie kończy, nie kończy. Coś pięknego.
No właśnie niestety zaczęło padać jak wyjeżdżam, także od razu ubrałem deszczówkę. Zaraz zakładam resztę i cisnę do Peru, mam 9,5 km. Także żegnam się z Copacabaną, żegnam się z Boliwią. Było pięknie, piękny kraj. Na pewno tutaj wrócę. Pan już otwiera mi bramę, także cisnę do Peru. Mam nadzieję, że na granicy pójdzie sprawnie. Trzymajcie kciuki. Muchas gracias, ciao. Stromo. O. Jeszcze przejadę tylko przez taki kościół słynny tutaj. Podobno tu jest. Ta miejscowość nazywa się Sachujnia. Nieprawda, bo jest super. Hola. Yo voy Peru. Migraciones, ok. ¿Estacionamiento? Ok, muchas gracias. Ok, perfekt. No i tak to wygląda. Myślałem, że coś przypałowo będzie. Widać, że w Peru pada deszczyk, niestety. Aduana. Migraciones i aduana. But no sello in pasaporte, diferente documento. Momento, tu dinero. Me llamo Adam. ¿Saliendo de Bolivia? Salido de Bolivia, yo voy Peru. A Perú. ¿Ya? ¿Por dónde ingresó a Perú? Po stronie boliwijskiej zeszło mi dosłownie 6-7 minut. Wsiadam na motocykl i wjeżdżam do Peru. Także nowy kraj na liście. Wysoko i się męczę. Jest pewnie z 3900 tutaj. Dzień dobry. Jeżdżam. Yo voy Peru. Uno más? Yes, first time. I hope not the last. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Yo voy Peru, la moto, Ok. aduana, ¿sí? Sí, sí. Co documento la moto? Sí. Poszło bardzo sprawnie, no myślę, że łącznie, nie wiem, z 40 minut z każdej ze strony, także spoczko. Dzień dobry, witamy w Peru, nowy kraj na liście. Także super, na granicy poszło bardzo sprawnie, bo myślę, że około 45 minut z obu stron, także było super. Bardzo mili, nie sprawdzali mi niczego, tylko trochę dokumentów. Nie wiem czemu, ale zostały mi boliwijskie dokumenty. Pytałem 2 razy, czy na pewno mam to ze sobą zabrać, powiedzieli, że tak. Także zalaminuję sobie i będę miał na pamiątkę. Mam 520 km do Cusco. Oczywiście nie zrobię tego w jeden dzień. Mam nadzieję, że w 2 dni. Jutro mam zarezerwowany hotel w Cusco właśnie. Także myślę, że jeszcze dzisiaj 250 km i resztę sobie zostawię na jutro. Także jadę poznawać kulturę nowego kraju. Na pierwszy rzut oka nie różni się niczym. Ta sama cegła, bardzo podobni ludzie, język hiszpański, napisy po hiszpańsku, ale mam nadzieję, że prędko się to zmieni. Także jadę przed siebie na szczęście. Póki co jeszcze nie pada i oby tak było cały dzień. Buenos días. 96. ¿A cuánto cuesta para una litro? No, es por galón. Galón, ¿cuánto? 18 soles. 18 soles. Ok, solo por favor, completo. Permiso, necesito chipo de celular. Acá arriba no vendo chip yo. ¿No chipo? No. ¿A dónde está chipo? De acá subes 2 cuadras Ok, a la plaza. Ahí Ok. vas a encontrar varias tiendas que son exclusivamente de chips. va abierto. Sí, abierto. Ok, muchas gracias. De nada, Chao. Hasta luego. Vital. Hola. Necesito chipo de celular. No, ¿por qué? Tu co, zamknięte. Chcę kupić SIM card, ale nie jest takie proste, bo nigdzie nikogo nie ma i nie chcą mi sprzedać. A tak to co? Na razie tutaj to wygląda jak Boliwia. Z taką różnicą, że tutaj takie tuk-tuki sobie jeżdżą. Dawno tego nie było. Tylko w Tupizie widziałem
tuk-tuki, a tak to i kobiety tak samo ubrane i kultura taka sama, także na razie tak samo to wygląda. No nie wiem, jeszcze poczekam z 5 minut i jadę chyba, bo to szkoda czasu. Wszędzie ci siarze. Na szczęście nie pada, piękna pogoda. Tam kościółek piękny, peruwiański. Tak to wygląda. W końcu udało mi się chyba kupić SIM card, pan mi rejestruje. Także fajnie. I takie właśnie budowle mi się kojarzą mocno z Peru. To jest w tym stylu właśnie. Także pierwsza taka budowla. Myślę, że Cusco to będzie pełne takiej architektury. Także nie mogę się doczekać. Mam 430 km do Cusco. No ale dojadę tam jutro. Tam też dzieciaczki. Kultura bardzo podobna do boliwiańskiej generalnie. Poza tuk-tukami tak naprawdę. Mam tutaj ziomeczków fajnych. Foto, mi amigo. A, super. Super, perfecto. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Bienvenido, hermano. Bienvenido. Gringo, gringo. Polako. Polaco. Uśmiech. TikToker boliviano. No. Polaco. Polako. Bolivia es polaco. Ay, acá, come. La moto. Muchas gracias, señor. Nos vamos, Ciao. nos vamos. Hasta luego. Takich mam ziomeczków. Przez przypadek poznałem. Dobre mordy. Jeden miał mokrą rękę, ale chyba w piwie. No już jestem bardzo głodny, zatrzymałem się w jakiejś knajpce po drodze. Obiad kosztuje chyba około 8 zł z tego co patrzyłem, także mam nadzieję, że się najem. Zamówiłem kurczaka z ryżem i warzywami. Nie wiem co dostanę, ale już muszę zjeść. 140 za mną, 140 przede mną. No, wciąż nie mam SIM-u, ale dzisiaj już to olewam, bo szkoda mi czasu i frustracji. Ale mam piękny obiadek za 14 zł z kolką, także pojem sobie. Nie spodziewałem się zupy, ale dostałem, także pysznie. A tam stoi mój motorek, zawsze na niego patrzę, żeby nie było. Także zawsze tak musi być, bezpiecznie. Ta zupka to wygląda jak nasz krupnik. Chyba kukurydziana, czuć kukurydzę. Kolendrę, bardzo dobra. I jakieś, nie wiem, kurze łapki chyba tu pływają. Nie wiem co to jest, ale nie chcę tego obgryzać. No ale odłożę. Chyba kurze łapki. O, zupka była pyszna, teraz drugie danko. Takie sobie te warzywa. Niestety już trochę chłodne. Zupka chyba lepsza była. No ale na pewno się najem. Ciao. Ciao. Papa. Ciao. Bijesz piąteczkę? Super. Adios. To są chyba domki mieszkalne. Albo już gotowe, albo jeszcze nie gotowe. Albo niestety już gotowe.
I ludzie sobie tak żyją. To smutno niestety. No dojechałem, będę szukał hotelu, to muszę zdobyć internet. Tu też jakieś pochody, tańce. Pięknie, trochę spokojniej niż w Boliwii, ale fajniej, fajnie. Nie fajniej, tylko fajnie też. Pięknie. Zupełnie inny klimat. Ale fajnie. Super. Muchas gracias. Właśnie dojechałem, 280 km za mną, sporo w chłodzie, sporo w deszczu, ale na szczęście już jestem. Mam pokój z prywatną łazienką, z prywatnym parkingiem za 50 zł w centrum miasta, także cena rewelacyjna po prostu. Przebiorę się, umyję albo na odwrót, w innej kolejności i idę jeszcze skorzystać z miasta, coś zjem, coś pozwiedzam, coś pooglądam. Także zanoszę rzeczy, bo już moknę. Na szczęście motocykl ma daszek. Miejsce honorowe dla sprzęta, jak kurczę na wystawie. Nie będzie na niego padać, mam nadzieję. Także fajnie. Owca będzie sucha, wszystko będzie suche. Idę się umyć, idę na miasto. Mam ręcznik, mydełko. Musiałem poprosić, bo nie było w pokoju. W pokoju niestety będzie chłodek, bo nie ma żadnego grzejnika. No ale trudno, mi będzie bardzo zimno. A nie, mam 2 łóżka, to mam 2 kołdry w razie czego. Mogę spać też w kominiarce. No a na miasto zaraz idę w deszczówce. No, pokażę wam pokój. A ciepło nawet tutaj. Przyzwoity. O, 2 łóżeczka. Idę się myć. Za 50 zł. Kurde, bailando. Piękny kościołek. Tutaj pan obok mnie wzruszony, nie wiem czemu, ale uciekam dalej. No, bardzo fajne miasto, super, że tu dojechałem. Fajnie to wygląda bardzo. Te tuk-tuki są fajne. Takie są kosmiczne. O dziwo, w Peru nikt nie chce moich dolarów, przynajmniej w takich miasteczkach. Ale to nie jest małe miasto. Udało mi się załatwić kartę SIM, ale tam były jakieś machlojki, bo chyba ciężko zarejestrować kartę na turystę. No i nie mam gotówki, nie chcieli dolarów. Dlatego byłem w bankomacie, wypłaciłem 400 soli, czyli około 400 zł. Później sprawdzę, jak będę miał internet, ile mnie to kosztowało tak naprawdę. Ale na iOverlanderze znalazłem, że opłata za wypłacenie to było pół euro chyba. Jakby tak było, to było spoko. I polecam moją kartę Visa Świat. Mam ją w mBanku i generalnie kursy i prowizje, czyli brak prowizji w sumie, są dużo lepsze niż w Revolucie. Także polecam. Z Revoluta praktycznie nie korzystam w podróży, tylko awaryjnie. Także idę po swój telefon z moją kartą, bo taka była umowa. Pani mi aktywowała i wszystko, no ale dawaj gotówę. No a że wszystko już jest w telefonie, to mówię, dobra, idę wypłacić i zostawiłem jej telefon w zastaw. Także idę, a internet działa, 10 giga na 15 dni. Także spoko. Ale śmieszne to było, bo wszedłem i ona tą kartę SIM dała mi z takiego starego telefonu, starszego niż jakaś Nokia 3310 i taka cegła po prostu. Wyjęła to z telefonu i mi dała już aktywną. Także dziwnie to wyglądało, ale wszystko jest w porządku i działa. Także śmigam tam i idę coś zjeść, bo jestem bardzo głodny. 400 soli to 410 zł, a obciążyło mnie 423, także 13 zł prowizji, około 3%.
myślę, że to w porządku. Także idę jeść, mam już kasę, masz gotówę, jesteś gość, idę się bawić. Właściwie byłem na policji spytać, gdzie jest dobra restauracja. Bo taki ziomek powiedział mi, że przy policji, ale nie mogłem znaleźć, to patrzę, rzeczywiście komisariat. Zapytałem ziomeczków, panowie bardzo pomocni, wyszedł ze mną na ulicę, pokazał mi tutaj, mówi, o tam jest dobre jedzonko. Kto nie lepiej wie jak policjanci, gdzie dobrze zjeść. Kotlecik z alpaczki. Zobaczymy, czy dobry. Ale co ma być niedobry? Na pewno dobry. Taki mamy klimat. No niestety wczoraj przytulałem alpakę, a dzisiaj zjem, no ale jakoś mi to nie przeszkadza. No ja jestem w deszczówce, bo jest zimno i mokro. Niczym szczególnym się nie różni to mięsko. Czerwone mięso. Jak kotlet mielony. Mocno ubity. Ale dobre, wyraziste. Fajnie przyprawione. Ale jak polski mielony, tylko oni robią takie cieniutkie mielone. My robimy grube. Całkiem spoko. Ale jakbyście to dostali na obiad, to nie powiedzielibyście, że to jest jakieś mięso, którego nie znacie. Inka Cola, która na moim tle jest przezroczysta. Wygląda jak pusta butelka. Smakuje jak oranżada Helena. Także Inka Cola to oranżada Helena. Dostałem nawet jeszcze deserek i herbatkę anyżową za 8 zł, także full wypas. 2 dania i deser, niesamowite. Spałem dzisiaj w kominiarce, bo było zimno, nie ma ogrzewania. Nie wiem, w nocy myślę, że mogło być nawet blisko zera, skoro 8 stopni było jak przyjechałem o 17. No wiadomo, w budynku cieplej niż 0, ale i tak zimno, teraz strasznie zmarzłem w toalecie nawet. Także ubieram się już od razu w termo i idę na taką stołówkę zjeść śniadanko. No bo tutaj nie opłaca się gotować, jak wczoraj za 3-daniowy obiad zapłaciłem 8 zł. Także zjem i cisnę, jest 7:20, o 13 ma lać. Także może chociaż ze 100-150 km zrobię na sucho. No i cisnę do Cusco. Mam 250 km. Tam sobie zrobię bazę. Jeszcze nie wiem, ile tam nocy spędzę, ale muszę ogarnąć, jak dostać się i jak zdobyć Machu Picchu. A to wcale nie jest takie też oczywiste, bo trochę trzeba kombinować. Przede wszystkim z biletami. Także idę jeść. Moje ulubione jajeczka. Zaraz dostanę kawkę i chlebek. A wyobraźcie sobie, że Państwo obok mnie jedzą obiad normalnie o 8 rano, czyli zupę z udkiem i kurczaka z ryżem. Także taka ciekawostka kulinarna. Biorę się do jedzonka i jadę dalej. Bardzo fajne miejsce, ciekawe ile zapłacę, ale myślę, że niedużo. A ty cały czas zastanawiasz się, czy twój parking jest bezpieczny. No, dzisiaj przez chłód na zbroję wjeżdża jeszcze puchóweczka. Także mam nadzieję, że będzie mi ciepło i komfortowo całą drogę. Oby tak było. Let's go! Muchas gracias. Ciao. Aha. Nawrotka? Okej. Salida. ¿A dónde quieres ir? Buen día. Cerrado. Pa Cusco, Cusco. ¿Para qué lado? Ah, ok, muchas gracias. Wrócę. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Naprawdę uwielbiam ten klimat mistyczny, chmury nad górami, no to jest ogromny plus deszczu. Od zawsze to lubiłem, to jest takie mroczne. Czy deszcz mnie łapał właśnie w Rumunii, w Kosowie, kiedykolwiek, to zawsze to uwielbiałem. A tam pani Cholita sobie ciśnie. Tam jeszcze jest śnieg nawet.
Ściana deszczu, niestety. Będę pamiętał Peru jako deszcz, ale trudno. Jest okej. I to samo, cyk. Gdzie? Nie no, żartuję oczywiście. Tylko na chwilę muszę sobie 8 stopni. Nie. Muszę wyczyścić sobie szybkę od środka, bo nic nie widzę. Taki mamy klimat, ale kocham to. 8 stopni, deszcz z gradem, 4000 metrów nad poziomem morza. Zajebiście. I za to płacę. I mi się podoba. Permiso, ¿qué es? Cuy. Cuy. Quisiera, me gusto probar Cuy al horno. cuy. ¿Posible? ¿A cuánto? But, 45. 45, but full, completo. Entero, completo. A posible media or 4? Ani mi nie chciała pokazać świnki morskiej. Powiedziała, że tylko mogę zamówić całą za 45 zł. Powiedziałem, że jak mi pokaże, to zamówię. No, ona mówi, że mi nie pokaże. No to mówię, to nie. To idę szukać dalej, no ale spróbuję. Jestem bardzo ciekaw. No zjem całą, no znaczy zjem całą, zamówię całą. Nie wiem, czy dam radę zjeść całą. W ogóle nie wiem, czy to będzie mi smakowało. No najwyżej oddam, trudno, no. Ciekawostki kulinarne kosztują. Rusko. Fajnie, fajnie. O, i zgasł mi motor. A, bo wcisnąłem sobie przycisk chyba. Ale jaja. Skurwysyn. Łe. Strasznie mnie. No, tutaj rzeczywiście na takim targu. Hola. Ay, coñito, jefe. ¿Cuánto que está cuy? Cuy, no hay, falta todavía. No cuy? Sí, falta todavía. Ya lo han llevado. A mogę zobaczyć? Sí, falta. A, i tu rybki. Sí, trucha, sí. Aha, jest i kuj. Okej. Muchas gracias, ale to mucho tiempo. Sí, pues, pollo sí tengo listo. Sí, sí, muchas gracias. Piękne góry. Piękny klimacik. Polowałem na kuja, ale nigdzie nie mogę znaleźć. Ale jeszcze spróbuję. Kuja, czyli świnkę morską.
balony z wodą, masakra, ale jak dostałem. Dojechałem do Cusco, nie miałem pojęcia, że to miasto jest takie ogromne. Masakra. Jeszcze zostałem obrzucany balonami z wodą, bo chyba dalej trwa tutaj jakiś karnawał. O, ciężki to był dzień, idę szybko zostawić rzeczy do hotelu, prysznic i potem wrócę do motocykla, muszę go przeparkować w tym błotnym parkingu. Ale coś się wymyśli. Perfekt. Co? Fajny pokoik, bardzo ładnie pachnie. Dotarłem do Cusco, czyli niegdyś do stolicy Imperium Inków. Także dzień był ciężki, ciężko mi się jechało. W mieście trwa cały czas jakiś festiwal. Zostałem obrudzony balonami z wodą, ale na szczęście już na ostatniej prostej. I co? Idę sprawdzić, czy kuchnia peruwiańska naprawdę jest najlepszą na świecie. Myślę, że to nie przypadek, że jedna z najlepszych restauracji w mieście jest właśnie przy moim hotelu. Także idę zobaczyć miasto, pępek świata, święte miasto. I przy okazji coś zjem, a tak naprawdę to najpierw coś zjem, a przy okazji obejrzę sobie miasto. Jestem bardzo głodny, na trasie nie miałem możliwości za bardzo zjeść, zjadłem tylko kukurydzę z serem, to była jedyna opcja. Także jestem bardzo głodny, ale świetnie się składa, bo zmieszczę i przystawkę i dużo dobrych rzeczy. Także skosztuję tej pysznej kuchni, podobno najlepszej na świecie, tak mówią autorytety gastronomiczne, kulinarne. Sprawdzę osobiście. No i co? Dowiedziałem się też, że miasto generalnie jest bardzo bezpieczne, także przez całą noc tutaj ludzie chodzą w deszczówkach. Muszę uważać, żeby nie zostać obrzucony znowu workiem z wodą, bo już ja nie mam deszczówki, także będzie przypał. A tu jeszcze wam pokażę z drugiej strony jakieś takie kościółki, ale no tłum jest straszny w mieście, bardzo dużo ludzi. No generalnie są chyba cały czas ten festiwal, karnawał, także dzieje się dużo. Muzyka, dzikie tłumy, rzucanie workami z wodą. O właśnie, poleciał jeden, trzeba uważać. No, it wasn't me. I'm also, watch out for this, be careful. I psikanie się pianką, także śmigam do knajpki, bo już jest tuż za rogiem. No i muszę uważać, bo widzę, że i tak rzucają w turystów, którzy nie mają przeciwdeszczówek. No tutaj jest ta knajpka, nazywa się Jaku. Także pozdrowienia dla ekipy Jaka. Oczywiście. Zobaczymy, Jaku, co tu masz pysznego do zaoferowania. No, bardzo przyjemny klimacik. Mam nadzieję, że będzie pysznie, ale zapowiada się, że tak. Obsługa bardzo przyjemna. Mają piecyk. Dostałem, kurczę, miejsce, żeby się zagrzać przy samym kominku. Także świetnie. Znowu pozdrowienia dla Maćka. Zamówiłem na przystawkę papa a la huancaine, czyli andyjskie ziemniaki gotowane w kąpieli i w tym sosie właśnie z żółtego chili i sera i serwowane z ziemniakami i czarnymi oliwkami. No, może być ciekawe, także próbuję, wygląda obłędnie. No jestem ciekaw, jak te andyjskie ziemniaczki w sosie huancaine smakują. Maciek mi ten sos bardzo polecał, jeszcze nie miałem okazji go zjeść. No sosik fajny, lekko pikantny. Jakie ziemniaki w ogóle. Jak takie kluski śląskie. No ciekawe, ale jakoś mnie to nie porywa. Nie, no bez szału tak naprawdę. No nie, nawet nie wiem, jak to opisać. Pomidorki z cebulką chyba najlepsze z tego wszystkiego. Jest to na zimno w ogóle serwowane. Bardzo duża porcja. Mogło być bardziej słone i bardziej pikantne. Poprosimy o sól. Pani zamawia akurat. Nie, no nie porywa mnie, to zwykłe. Naprawimy to solą. Nie jest ostre i nie ma soli w sobie. Average. Niestety. Wygląda dużo lepiej niż smakuje. Naprawimy solą. No niestety.
4,8 opinia. To jest zwykłe. Słyszałem od kogoś kiedyś, że w Peru jest kilkadziesiąt albo kilkaset odmian ziemniaków nawet. No, ten był niezły, ale drugi raz bym tego nie zamówił. Najlepiej się we dwójkę w ogóle tym podzielić. To będzie mi ciężko wybrać drugie danie w takim razie, bo nie porywa mnie. Nawet zniechęca, bym powiedział. Kuchnia peruwiańska, no nie wiem. Jakby jeszcze było bardziej pikantne, to może. Ale to w sumie było wtedy pikantne i słone. Czuć taką ziemią trochę. Może z ziemniaków nieobranych. Zwykłe. Mój obiad za 8 zł był lepszy. No przyszedł do mnie właściciel knajpy, no bo powiedziałem pani, muszę przeczytać, posłużę się telefonem. Powiedziałem, że przepraszam, ale to było bez smaku, słabo przyprawione, nie czułem ani chili, ani sera. No po hiszpańsku im to powiedziałem. Pani poszła z tym do właściciela, przyszedł do mnie przeprosić. Powiedział, że rzeczywiście spróbował tego sosu, jemu też nie smakował, także w pełni się ze mną zgadza. No mówi, że mam nie płacić za to, co zjadłem. Powiedziałem mu, że zapłacę bez problemu, bo to nie o to chodzi. No i powiedziałem, że chciałem wyjść po prostu. O, muchas gracias. Że chciałem wyjść z knajpy, ale przekonał mnie, żeby dać im drugą szansę. Także pan powiedział, że jest przekonany, że drugi posiłek, który mi przygotują, będzie po prostu przepyszny. Także no bardzo piękne zachowanie, bardzo mi się to podoba. Nie liczę na to, że nie zapłacę za pierwszy posiłek, mogę zapłacić, chętnie zapłacę, ale mam nadzieję, że drugie danie będzie pyszne, polecił mi coś, zobaczymy jak to będzie. Także fajnie, że przyszedł, bo dałem im drugą szansę dzięki temu, tak to bym wyszedł, no ale no ja jestem wybredny, jeżeli chodzi o kuchnię, także jak widać zresztą. No zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie smacznie. No dobra, dostałem drugie jedzonko. Nie wiem co to jest tak naprawdę. Jakieś mięsko. Pan mi polecił, właściciel, więc zaufałem mu, że jak on mi poleci, to że będzie to pyszne. Także próbujemy. Fajnie. Na wpół surowe. Podoba mi się, tak chciałem w sumie. Bardzo dobrze przyprawiona. Kolendra, sól. No, chyba po prostu miałem pecha na początku. Jest bardzo dobre. Czosnkowe, kolendra, sól. Te warzywka też są pyszne. Mięsko. No, naprawdę. Taki kraścik jest jak na steku. To jest chyba... Trochę grillem smakuje, ale nie jestem pewien, ale fajnie przydymione. Naprawdę mi bardzo smakuje. Cebulka rewelacyjna. Tu chyba różowe chili. O, no to chili pyszne. Muszę go pochwalić za to. I cieszę się, że do mnie przyszedł. Znaczy, nie jest to nic nadzwyczajnego tak naprawdę, ale jest po prostu bardzo pyszne. Bardzo dobre. On też pan właściciel z tyłu za mną. Jest to po prostu pyszne, ale nie nadzwyczajne. Chyba bardziej wolę i tak inne kuchnie świata, ale jest pyszne, naprawdę jest pyszne. Także spoko. Ziomeczek ma szczęście, że do mnie przyszedł, bo no chyba wystawię mu 5-0 za to po prostu, bo zachowanie naprawdę na poziomie. Także pamiętajcie, nie bójcie się mówić w restauracjach, że wam nie smakuje. To tylko poprawi te restauracje. I ja to już to mówię jako były kelner. Ja pracowałem 3 lata w gastronomii, także może dlatego jestem wybredny. Ale piękne zachowanie pana, piękna postawa. Ogólnie mi się tu bardzo podoba, bo muzyczka jest super, klimat jest super, to danie jest naprawdę pyszne. Tylko spieprzyli przystawkę. Mam nadzieję, że uratowałem reszcie ludziom tą przystawkę, którą mi spieprzyli. Zapłacę za to z przyjemnością. No jak szaleć, to szaleć. Ale słodziutkie, kawowe. Mleko skondensowane z odrobiną kawy. Uwielbiam słodycze, takie bardzo słodkie właśnie, jak mleko kondensowane, karmel. Ciekawe, bo miękkie i chrupiące. Ale bardzo lubię chrupiące słodycze. Bo smak kawowy robi robotę. W ogóle muszę znaleźć, czy jest jakaś plantacja kawy niedaleko. Cusco nocą. No Rzym to nie jest, ale pięknie. Nie wiem, czy to dobrze widać, bo już jest słabe światło generalnie. Ale jest bardzo przyjemnie. Dużo turystów.
Jest bezpiecznie przede wszystkim. Często widuję policję, także lubię widywać policję. Nawet tam coś na sygnałach sobie mryga. Tutaj jacyś ochroniarze, o tam nawet pan w mundurze. Także bardzo, bardzo przyjemnie. Niestety dużo refleksów na nagraniu, ale taki mamy klimat. Bardzo ładnie. Podoba mi się. Także jeszcze sobie troszeczkę połażę. No fajnie, fajnie, kurczę. Naprawdę bardzo fajnie. Tu kościółki, jakaś scena, drugi kościółek. No, taka architektura bardzo przyjemna. W ogóle wyobraźcie sobie, że Cusco powierzchniowo jest odrobinę większe od Krakowa. Nie spodziewałem się tego, zanim tu przyjechałem. Bardzo fajnie. O tam właśnie pan w mundurze. Nie wiem, czy widać. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. O tam też dużo ochroniarzy, jakieś pałki mają kolorowe. No lubię się bezpiecznie czuć w podróży.